Cześć, tak jak już wspominałem, w tym tygodniu zajmuję się zabytkową niemiecką wiertarką marki Echwe. Tutaj mam ją rozłożoną na części. Przygotowując odcinek, który mam już gotowy i pewnie jutro opublikuję, nie wiedziałem jeszcze nic o producencie tej wiertarki, a tymczasem znalazłem ciekawe informacje, że powstała ona w fabryce Ellermann i Weckmann. Echwe to właśnie skrót z pierwszych dwóch liter nazwisk obydwu właścicieli, albo w Berlinie, albo już po zbombardowaniu fabryki w 1943 roku i przeniesieniu jej do miasta Welzow. Więcej o tym opowiem w uzupełnieniu do odcinka. Tutaj mam wyjęty wirnik. Warto zwrócić uwagę, że odłamana jest część tego wentylatorka i prawdopodobnie przez to wirnik jest teraz niewyważony, a wiertarka drga podczas pracy. Łożyska są w zupełnie niezłym stanie, nie wymieniałem ich, tylko nasmarowałem. Wydaje mi się, że znalazłem przerwę na komutatorze, miejsce, w którym nie ma przejścia prądu między szczotkami i pewnie dlatego wiertarka w jednej pozycji nie chciała początkowo ruszyć, ale jak już ruszy, działa całkiem nieźle, chociaż słychać nieregularną pracę. Tutaj widać ciekawy sposób mocowania przewodów do szczotkotrzymaczy. Trzeba sprawdzić przed zmontowaniem, czy ta sprężynka nie odpadła. Tutaj możemy zajrzeć do stojana w obudowie. Wszystko jest jeszcze dość brudne, ale oczywiście przed montażem wyczyściłem. A tutaj w rączce widać bardzo solidny i sprawny wyłącznik. Zaciekawiła mnie przede wszystkim ta oryginalna wtyczka z 1935 roku, sama bakelitowa wtyczka typu Schuko, ale ma dość nietypowy element, coś jakby spiralkę w ceramicznej obudowie z logo EGO. To jest chyba nadal istniejąca stuletnia firma produkująca m.in. urządzenia grzewcze. Początkowo myślałem, że służyło to jako opornik, który redukował napięcie, ale w znalezionej niedawno reklamie wiertarek Echwe przeczytałem, że były one wyposażone w ochronę przed przeciążeniem, po niemiecku Überlastungsschutz. I tak się teraz zastanawiam, czy to nie było właśnie przeznaczenie tego elementu na wtyczce. Ciekawi mnie, jakie jest wasze zdanie. Pokażę wam jeszcze szybko, jak wiertarka działa po zmontowaniu, ale uruchomiłem ją tutaj na znacznie obniżonym napięciu, więc nie pracuje z pełną mocą. Myślę, że całkiem fajnie było popracować z takim technicznym eksponatem, który pochodzi z drugiej połowy lat 30. lub najpóźniej z lat II wojny światowej.